Cześć, witamy Was. Jest poniedziałek, godzina 18 i jak zwykle witamy Was w naszym co dwutygodniowym live czacie. Muszę Wam się przyznać, że tak naprawdę nie jest poniedziałek, jest czwartek. Jest godzina, gdzie tu masz zegarek? 12:40. A właśnie Witek odebrał mnie z lotniska we Wrocławiu i w tej chwili jedziemy pod Śnieżkę, żeby wystartować, odpalić nowy projekt Witka, tak? Tak, to będzie takie symboliczne, bo to będzie pierwsze akwarium w tym miejscu i dlatego ważne jest to, że dla mnie ważne jest to, że Bartek będzie mi w tym towarzyszył, że pomoże mi i że będziemy mogli w praktyce pokazać to, o czym wielokrotnie wspominaliśmy w naszych live chatach, czyli o tym chociażby jak wybrać miejsce na akwarium, czy jak zrobić taki praktyczny aquascaping, takie troszeczkę praktyczne podejście, czyli praktyczne podsumowanie naszych teoretycznych rozważań. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało zarówno samo akwarium, jak i nasze wykonanie. Także czekamy na Wasze komentarze, głównie pozytywne, nie ukrywam. Tak, no bo to jest odcinek offline'owy, jak już się pewnie zorientowaliście. Natomiast ja chciałem się zapytać, ja myślałem, że Ty mnie tutaj na urlop zaprosiłeś, a Ty mnie do roboty No tak. Ale żeby było fajniej, to w zasadzie mamy pierwszą rocznicę, no troszeczkę z małym poślizgiem 9 dni, bo rok temu i 9 dni, rok cały i 9 dni temu Witek był u mnie, pamiętacie 2 odcinki live chatów u mnie, też offline'owych, jeden o morskim, jeden o słodkowodnym. No i teraz przyjeżdżam z rewizytą do roboty. No, a w ogóle planów mamy dużo, żeby nagrać. Trochę nam te plany się wywróciły nie z naszej winy, ale i dlatego będzie dużo improwizacji w tym nagraniu, ale mamy nadzieję, że nadal się Wam będzie podobało. Początek dnia zaczął się od intensywnej dyskusji na temat najlepszego miejsca na akwarium displayowe. Akwarium displayowe to takie, które jest niejako wizytówką firmy, zawiera najpiękniejsze korale, najpiękniejsze ryby, które niekoniecznie są wystawione na sprzedaż i dostępne dla klientów do zakupu. Razem z Witkiem zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie, gdy akwarium będzie stało tam, gdzie widzicie. I głównym czynnikiem decydującym było to, że tędy właśnie wiedzie droga do sklepu. Już w środku sklepu to jest takie pierwsze akwarium na start, które ma pokazać, jak piękne jest to hobby, jak pięknie mogą wyglądać korale i ryby. Najpierw wchodzący do sklepu będzie widział akwarium z wąskiego boku, a potem skręcając zaraz przy akwarium będzie mógł podziwiać piękno korali od frontu akwarium. Przy zakładaniu akwarium jedną z podstawowych czynności, które akwarysta powinien zrobić już na samym początku, to wypoziomowanie akwarium. My w tym celu nalaliśmy niewielką ilość wody na dno akwarium, przede wszystkim żeby zobaczyć, jak ta woda się rozkłada, a dodatkowo użyliśmy 2 poziomice, krótszą po stronie krótszego boku i dłuższą wzdłuż frontu akwarium, żeby precyzyjnie wyznaczyć poziom. Do tego służą obrotowe nóżki, za pomocą których można idealnie wypoziomować akwarium. Jest to bardzo ważne, ponieważ nic tak nie denerwuje jak widok poziomu wody, który nie jest równoległy do krawędzi akwarium. Kolejną czynnością, którą powinien wykonać akwarysta, to porządne umycie akwarium od środka. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet akwaria, które są
prosto ze sklepu, zawierają sporo kurzu, zawierają jakieś paprochy, jakieś drobinki styropianu, który potem będzie pływał i nas denerwował. Chodzi o to, żeby akwarium było czyste już na etapie zakładania. Jedną z trudności przy opróżnianiu akwarium jest usunięcie resztek wody z samego dna, kiedy to już nie mieści się nam żaden czerpak, żadne naczynie, którym możemy normalnie wybierać wodę. Po prostu nie możemy go zanurzyć. My tutaj skorzystaliśmy ze specjalnego odkurzacza, który pracuje w trybie suchym i w trybie mokrym i on przy odpowiedniej konfiguracji jest w stanie wyciągać wodę wężem, czy to z jakichś tam rozlanych kałuż, czy to z jakichś naczyń, czy to z jakichś rur, a w tym wypadku wykorzystaliśmy to do osuszenia dna akwarium. Następnie zaczęliśmy przygotowywać szafkę pod akwarium na przyjęcie sumpa, czyli tak zwanego zbiornika technicznego. Tutaj Witek wkłada podłogę do szafki i zaraz pokażemy Wam, jak wygląda sump. To, co widzicie tutaj, to jest sump. One są nieco innej budowy niż takie zwykłe sumpy, które na co dzień widzimy w akwariach, sumpy szklane. To jest sump akrylowy, wykonany na specjalne zamówienie. Sump, w którym wszystko właściwie ma swoje miejsce. W takim sumpie łatwiej jest wykonać dedykowane komory pod odpieniacz, tudzież pod roller mata, czy tu dwa roller maty, tak jak w tym wypadku. Łatwiej w takim sumpie jest wiercić otwory pod rurki, pod sondy, pod wszelkiego rodzaju osprzęt, który możemy sobie później dokładać. Tak więc mam wiele zalet. W sumie ma dwie wady. Pierwsza z nich to jest cena. Cena, która jest znacznie wyższa niż w przypadku sumpów szklanych. Druga wada to jest taka, że zdecydowanie łatwiej się rysuje. Poza tym ma naprawdę mnóstwo zalet, takich jak łatwość obróbki akrylu, o której wcześniej wspomniałem. To pozwala na takie dopasowanie do własnych potrzeb poprzez łatwą obróbkę, nie tak jak szkło. Taki sump jest też łatwiej przenosić w wypadku akwariów, które na przykład projektujemy z myślą o tym, żeby je wystawiać na jakichś targach, tudzież imprezach branżowych. Taki sump podczas transportu nie ulegnie tak łatwo zniszczeniu jak sump szklany i wszelkie akcesoria, które znajdują się w nim, też są w zasadzie dużo bezpieczniejsze niż w takim sumpie szklanym. To jest jeden z tych właśnie powodów, dlaczego w tym akwarium akurat zdecydowałem się na sump akrylowy. Nie będziemy w Polsce rodzaju 5 rozrabiać. Tak. Tylko w kubku takim półlitrowym. Ale to trzeba od razu mieć kilka miejsc do klejenia. Tak. Moment. Ja wiem, zobacz, ja myślę, że tak na kubku jakby co, tutaj można to skleić spokojnie, bo to z tego się coś da. Okej. Ja coś takiego bym chciał osiągnąć. O, coś w tym stylu, coś tak. Tutaj można sobie dorobić jeszcze ewentualnie. Ale coś w tym stylu. Ja bym nie chciał jakieś wielkie kloce, tylko takie właśnie lżejsze. I faktycznie tutaj... Tak, ale na tym tracisz bardzo dużo przestrzeni. Tak naprawdę byś miał tylko tutaj zakładane miejsce. Tylko to też... Bo ty masz cały czas sporo powierzchni. Zobacz, to jest powiedzmy... Borys, weź to, rozerwij tam róg tego papieru. Rozerwij to tam. O, i tam też. Bo ty masz, zobacz, sporo powierzchni w takim. Jeżeli byś nawet zrobił, jak masz sporo głębinówek, zrób takie kawałki
Na przykład coś takiego i tu patrz. Tu masz kawałki, tu masz przestrzeni. Jak dasz coś takiego, to w zasadzie wszystko pod spodem to jest lipa. Okay. Bo takiego wielkiego kloca to nie potrzeba. Ja bym ten kawałek rypnął, wiesz, jakimś tym dudem. Dłut, ogólnie tą dłudem się nie da tak, to trzeba go po prostu pokruszyć na drobniejszy. Takie wielkie kawały, bo to są kloce wielkie. Tylko też musimy pamiętać, że my musimy tutaj zrobić coś, zobacz, Bartek, tak? Połem i tak w wielkościach pas. No to jest 20-35 cm. Akwarium ma 75, No to 72. 35 będzie. No, 35, no. No dobra. Ale powiem Ci szczerze, nawet jakbyś zrobił dwa większe i zresztą zrobił takie... Tak, takie mniejsze, jak najbardziej, oczywiście. Tylko że zobacz, jeżeli to uniesiesz do góry, No. to będziesz miał cholerny cień pod spodem. Tu będą tu będzie praktycznie 2 razy Philips Corotek. Cała powierzchnia jewutna. No bo jeżeli zobacz, to jest taka wysokość, No. żeby zrobić taki słupek, to stracisz wciul tej skały. To jest całą stronę. Chyba że zrobić tak jak ty mówisz, czyli te słupki tak jak ty mówisz, te mniejsze i pokleić to pomiędzy. No bo tak naprawdę, żeby zrobić 35 cm, to zobacz ile ci skały pójdzie. No. Zobacz, i to jest jeden kawałek. I powiedz, ile tutaj akropor przylepisz? Przede wszystkim tak. Podstawa nie musi być z wielkiego kloca. No nie. Rozwaliłbym to na 3-4 kawałki i zrobił z nich nóżki. Borys, wiesz gdzie jest młotek murawski? Murawski młotek to jest taki młotek, który ma z jednej strony, jest długi tak przede wszystkim i z jednej strony ma tak jakby dłuto właśnie. A tu nie wiem, mam Posłuchaj, potrzebujemy tak, jeden młotek murarski, który będzie służył jako rozbijak i drugi młotek potrzebujemy jako dowijak, czyli coś co będzie nam uderzać, rozbijać. Bo to my to też możemy rozmywać, myślę, to. Wiesz co, nie, no pęknie ci na części. Nie, jeżeli już to zostawiłbym to tak jak jest. Okej. To co robimy tak, że robimy łuk na środku, bo wiesz, powiem Ci tak, ta strefa płócienia to nie jest nic głupiego, bo tam zajebiście rosną akany. Akany nie znoszą takiego mocnego światła, jak ten. I ja lubię na przykład właśnie mieć takie miejsca płócienia, gdzie wrzucam je i one tam sobie spokojnie rosną. A mam taką też kolekcję akan, które... To akwarium generalnie, to mam się akwarium... Ale 70 cm to nie będziesz miał 100 par. I bardzo dobrze. No tak, no to tam nie będziesz... Ty nie musisz się bać, że prześwietlisz akany. One mogą stać na gołym dnie, nie w strefie płócienia, bo tam będzie 100 par. 150 par. No. Bo to ma być akwarium, w którym ja będę trzymał tylko swoje korale. I to ma być właśnie takie akwarium, z którego wszystko będzie dalej. Bo dlatego tam też będzie mocne oświetlenie, będą częste podmiany wody. Rozwaliłbym takie bardziej klocowate rzeczy na 4 kawałki. Okay. Z tych 4 kawałków zrobiłbym nóżki, rozumiesz? I wtedy można taki jeden kawałek, czy taki ciekawszy powiedzmy, bardziej z płaski, dać wyżej, tu dać 3 nogi, na 3 nogach zawsze wszystko stoi równo, stabilnie. To jest nowy sklep
na Dolnym Śląsku. Zbiorniki na wodę. Zobaczcie, ten zbiornik napełnił się w ciągu 6-7 godzin, a to jest system, który go napełniał. Tu będzie hodowla błazenków, największa w Europie, jeśli nie w Stanach. W Stanach, również zliczając Stany. Tu będą, to nie wszystkie jeszcze, ale tu będą szczepkarnie. Tu już 2 zbiorniki są, ale będzie jeszcze 3 albo i 4. Tutaj wojowaliśmy ze skałą, jak pamiętacie. No a tu jest ten zbiornik w dziennym świetle. Bo jak się nam uda skleić jeszcze skałę, to wstawimy ją i zalejemy ten zbiornik, bo woda już czeka. Sól, jaką stosuję od lat, to jest Tropical. Cała moja dotychczasowa działalność w sklepie co mnie opierała się na tej soli i dalej tutaj będziemy kontynuować całą hodowlę, jak i sprzedaż opartą właśnie na tej soli. Uważam, że ma najlepszy stosunek ceny do jakości obecny na rynku i choćby ze względów ekonomicznych nie zamierzam tego zmieniać. Jest to bardzo dobra sól i żeby nie było, że jest inaczej, pokazuję to na te materiały. Witamy kolejnego dnia i kontynuujemy naszą wycieczkę po robieniu aquascapingu. Jak widzicie, nie widzicie w tej chwili, ale zaraz Wam pokażę, bo nie mam łatwego dostępu do kamery. Będziemy robić dalszą część tego, co wczoraj, czyli będziemy kleić skałę. Tutaj już, a pokażę Wam. Nie pokażę Wam, później Wam pokażę. Dobra, więc jak to wygląda z robotą? Wygląda to w ten sposób, że tu mam wodę, ponieważ jak skałę kleję za pomocą cementu CX5, Ceresit CX5. Ja już o tym w jakimś blogu mówiłem, Witek sobie w ten sposób zażyczył. Jakie to jest mocne klejenie, to wyobraźcie sobie, spadła nam skała ze stołu i tu jest klejenie, to był drugi kawałek taki sam i widzicie, że jest klejenie i skała się odłamała, tutaj pękła, a spaw został. Także to jest bardzo mocne i bardzo szybkie klejenie. Bardzo ważne jest jednak to, żeby kleić małymi porcjami. Na przykład kleimy 2 rzeczy, zostawiamy na parę godzin, na kilka godzin. Ważna sprawa jest jeszcze taka, że ten cement dość szybko łapie i wydaje się, że ten cement się zrobił twardy po 15 minutach, ale absolutnie nie wolno go ruszać. W momencie, gdy go ruszymy, mogą nastąpić mikropęknięcia i potem to się rozleci nam w akwarium, czy przy podniesieniu, czy przy jakiejś manewrowaniu z tym. Dlatego to trzeba najlepiej zostawić na kilka godzin, zapomnieć o tym. I wtedy mamy jedno klejenie, zostawiamy na kilka godzin, robimy kilka takich elementów, a potem za parę godzin kleimy je razem. Dlatego wtedy te spawy będą mocne. Dobra, to odłożę. Ważna jest sprawa taka, żeby powierzchnie klejone były mokre. Tu mam wiaderko z wodą, i po prostu tą skałę będę
Klej takiej skały ma za zadanie, żeby konstrukcja była lżejsza, ponieważ jak mamy wielkie kloce, to je też oczywiście możemy skleić, ale one są ciężkie, nieporadne, zajmują bardzo dużo miejsca. To jest, żeby potem całą skałę włożyć, to jest ogromna ilość, no, ciężko, niewygodnie, plus jak to jest nasiąknięte wodą, to jest bardzo ciężkie do wyjęcia z akwarium. Dlatego, tak jak mówię, rozkruszyliśmy skałę na kilka te większe kawałki na kilka mniejszych elementów i będziemy ja będę je teraz kleił po to, żeby je potem połączyć w większą część. Zobaczcie od razu, bo doszedłem do kamery. To jest kawałek. On jest z 3 w tej chwili części złożony. On się jeszcze tutaj na górze są oparte od siebie, ale to jest wczoraj sklejona jedna część. To jest sklejona druga część i to jest sklejona trzecia część. I one są w tej chwili oparte i taką konstrukcję będą tworzyły. Tu mamy jeszcze kawałek znowu zrobiony z 3 elementów, jak widzicie. I on też jakoś będzie podparty w ten sposób. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I to daje ogromną stabilność. Sorki, tu są jeszcze warunki budowlane. Skała musi być mokra, ponieważ wypłukujemy w ten sposób kurz, który spowoduje, że po prostu się nie będzie kleił cement do niej, tak jak mąka powoduje, że nie kleją się pierogi. Dobra, i tu będzie jakaś taka... To trzeba sobie już ułożyć wcześniej koncept. O! I to potem trzeba będzie zostawić, jak powiedziałem, tu już mam trochę cementu, dolewam wody. Bardzo ważne jest, żeby ten cement nie był zbyt rzadki, ponieważ on wtedy nie dość, że długo schnie, a po drugie, no jest troszeczkę słabszy. On musi mieć taką strukturę ledwo lejącą, ale nie taką, żeby się wylało z kubka, nie? I cerecit schnie w ciągu 5, nie schnie, tylko twardnieje w ciągu 5-10 minut, więc trzeba robić taką porcję już, o zobaczcie, to jest coś takiego, to jest jak plastelina. I teraz te elementy, które będą tutaj się trzymały. Aha, mówiłem, że szybko twardnieje, dlatego trzeba mieć to już gotowe i nie można za dużo naraz robić. Po prostu stwardnieje Wam w kubku to. Takie płukanie powoduje, że ten klej, ten cement wpływa i lepiej łączy skałę ze sobą. Dobra, ja to teraz całość odłożę tutaj. O, i to dokleimy, a teraz to trzeba umyć
To trzeba umyć, bo no, ten kubek się jeszcze nam przyda. Przechodzimy do ostatniej jakby fazy takiego całego elementu. To są, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, sklejone wczoraj już gotowe elementy. Ustawiamy je tak, żeby były stabilne. Trójnóg jest idealną figurą, ponieważ trójnóg zawsze 3 punkty leżą zawsze na tej samej płaszczyźnie. On może być krzywy w tą, ale zawsze będzie stabilny. Także tak sobie tutaj dopasowałem. Tu jest element, to co widzicie, to jest podparcie. Ja tego nie chcę, dlatego że to jest świeżo klejone. On będzie do góry nogami, przylepiony gdzieś tutaj. Tak już koncepcyjnie to było. I tu będzie jedna półka, a tu będzie gdzieś druga półka, czyli to będzie mniej więcej tak, z tą wieżą do góry nogami i tu będzie półka osobna. Pamiętajcie, że jeżeli coś ustawiacie i chcecie zrobić jakiś taki element, który jest troszeczkę w przewieszeniu, tak grawitacja nam przechyla sprawę, to jest najtrudniejsza sprawa, bo trzeba dać mocno kleju. Podjedź tutaj, Witku, zobaczcie, tutaj cały ten element, który jest ten talerz płaski z tą długą nogą, to jest wszystko złożone, zalepione, zalane tym klejem i zostawiamy to tak, to jest na tyle mocne, że jak to odwrócimy, to będzie się trzymało. Tak to wygląda. A tutaj, tu jest relatywnie prosta sprawa, po prostu chodzi o to, żeby te 3 nogi połączyć na etapie tutaj w miejscu klejenia. I tu zrobimy, jeszcze teraz nie wiem, bo to trzeba będzie z tym połączyć, więc jeszcze nie wiem dokładnie jak to będzie, ale to skleimy i zobaczymy jak będzie dalej. Ważna sprawa jest jeszcze taka, żeby upewnić się, że to dobrze wejdzie, więc to się tak, jak się trzęsie, to się robi, upłynnia się to. W ten sposób powoduje to, że ten klej robi się taki chwilowo bardziej płynny, plastyczny i on po prostu łatwiej łączy, łatwiej wpływa pomiędzy te przestwory skalne. Tego nie będzie i tak widać, bo to będzie zaklejone tą półką tutaj. No i teraz jeszcze to szybko posypię piaskiem, żeby troszeczkę zamaskować łączenie. Dobra. I to zostawiamy, tak jak mówiłem, godzinę co najmniej, a prawdopodobnie i więcej. Bryzgana skała. Zwróćcie uwagę, pan kamerzysta, proszę z tej strony. Zwróćcie uwagę, że jak już mamy takie sytuacje, no już robimy jakieś takie przeważenia, balkoniki i tak dalej, to możemy się albo, tak jak w tym wypadku, podeprzeć dosłownie czymś, czyli na przykład ta płyta tutaj będzie leżała i na czas klejenia będzie podpierana tym styropianem, albo czymś innym, bo to może być dowolna rzecz, która jest stabilna, albo tak jak w tym wypadku możemy złapać to tyrytytką i tyrytytka po zaciągnięciu też nam będzie to dobrze dociskała, bo niektóre rzeczy nam się dociskają grawitacyjnie, ale jeżeli chcemy dokleić coś, no to dobrze jest właśnie wtedy mieć złapanie tyrytytką, potem jak to jest złapane, to
rozcinamy i okej. O, widzicie? Tak jest ładnie. I teraz położymy to. Pamiętajcie, żeby skała była mokra, wręcz błyszcząca od wilgoci, bo wtedy tylko się przyklei cement do tego. Do suchego cement się nie będzie chciał przykleić. Tu musimy spory dać taki ponieważ w to miejsce wchodzi nam, tak przynajmniej planujemy, tamta półka. Dobra. I maskujemy tak, żeby to się nam nie rzucało w oczy. No, to tam po kilku miesiącach to zarośnie gąbkami, chociaż na cemencie gąbki słabo rosną. No dobra, i zostawiamy. W zasadzie skałę mamy całą zrobioną. Tu już jest taki sklejony robocik, jak to go Witek nazwał. No dobra, to w zasadzie tyle. Czekamy, aż się sklei. Za 2-3 godziny będzie do wstawienia do akwarium. Jeszcze będziemy musieli tylko stopki zrobić, bo nie chcemy też, żeby, wiecie, to są ostre krawędzie, niejednokrotnie punktowo sięgają. Nie chcemy, żeby na szkle, na jakimś kamyczku od piasku zrobiły jakieś uszkodzenia, więc będziemy jeszcze stopki robić. Słuchajcie, robota jest w trakcie, wrze, że tak powiem, ale niestety pewne rzeczy w akwarystyce morskiej wymagają cierpliwości i taką rzeczą na przykład jest klejenie skały. Piasek już mamy tutaj troszeczkę wsypany. W zasadzie będziesz miał więcej tego piasku? Tak. Na razie w tym momencie jest tyle, ile jest, po to, żeby chociażby ruszyć, a zobaczymy, w trakcie po prostu dosypię jakąś tam odpowiedź. Plan jest taki, bo ja jutro mam samolot powrotny do domu. Plan jest taki, żeby skałę skleić, wstawić do akwarium, już tak na zicher. Ewentualnie Witek sobie będzie ustawiał sam ją, natomiast zalać też. I to chcemy Wam pokazać jeszcze dzisiaj i omówić sam proces, chociaż tam jest, w tym momencie to tam oczywiście ustawienie skały ma wpływ na cyrkulację, o której zaraz będziemy mówić, ale chcieliśmy ten czas wykorzystać na to, żeby poopowiadać trochę, Witka w ogóle popytać, bo to przede wszystkim o Witka chodzi tutaj, to jest jego akwarium, żeby nam powiedział troszeczkę o planie, co tutaj będzie, jak to będzie wyglądało, co będzie świeciło, co będzie tutaj ruszało wodą. Także gotowy? Gotowe. Może najpierw powiedz trochę o wymiarach, jakie to jest długość, wysokość i tak dalej. Wiesz, że ja muszę zmierzyć to szerokość, bo zgubiam teraz sam. No to jest jakieś 75 tak na oko. Czyli tu jest 75, tu jest 75. No dobra. A wysokie? No. Na 75, na 72, dobrze. Słuchajcie, 75 wysokość, to Witek pewnie przyzna, to jest wysokość, która robi absolutne wow. Każdy, kto był w takim prawdziwym oceanarium, kiedy staje przed tym głównym displayowym taflą, która ma, nie wiem, 12 metrów długości, czy tam 18, wysokość 3-4 metry i patrzy na te rekiny, które tam pływają,
to jest zafascynowany tą ścianą wody. Mogą być akwaria niższe i dłuższe, ale sama długość bez wysokości nie robi takiego znaczenia, nie robi takiego efektu. Tu jeszcze też ten efekt będzie taki, że przechodząc masz to akwarium ciągle na wysokości wzroku, bo wiele akwariów niższych to jednak domowych. Znaczy niższy chodzi o niższą półkę. Ogólnie chodzi tak o to, że akwaria w domu są bardziej tak przystosowane do tego, że oglądasz je siedząc, siedzisz w fotelu, że masz to wtedy na wysokości wzroku. Natomiast przechodząc, to z reguły akwarium jest niżej. To tak mówię, uśredniając. No wiesz, wysoki facet to i tak będzie patrzył od góry, ale oczywiście. To jest wysokość dla kobiet dobra. Bardzo dobra. Wejdzie i powie, dobra, wydaj mi kasę na takie akwarium. Możesz wydać. Dokładnie, dokładnie tak. No dobra, to mamy wymiary. Tutaj to na oko tu jest ile litrów? Około 500? 137 razy 7, 49 razy 1, 3. No trochę więcej chyba. No, będzie gdzieś. No dobra, plus sum, który widzieliście tam wcześniej. I co tutaj będzie? Tu będzie, jaki tu będzie wystrój? To ma być akwarium ogólne, czyli nie nastawiam się tutaj na jakieś grupę korali, tylko ma być to akwarium ogólne z moimi perełkami, które zgromadziłem na przestrzeni tych kilku lat. I to ma być akwarium, gdzie chcę trzymać swoje właśnie takie wybrane koralowce celem ich rozmnażania. Nie będę chciał tutaj dokładać nic za bardzo, bo chciałbym to akwarium utrzymać właśnie takie wolne od częstych tam wkładania rąk. Tak, dokładnie. Czyli to będzie takie twoje akwarium. Moje akwarium, dokładnie. A powiedz mi, no tak, skałę to już wiemy. Obsada mieszana? Tak, jak najbardziej. Taka klasyczna, którą można by sobie wyobrazić. Chciałbym tutaj pokazać, to ma być też akwarium jako displayowe właśnie, czyli takie pokazowe. I tu chciałbym też móc pokazywać ludziom różne grupy, czy różne ryby funkcyjne, czy... bo ryby też tutaj będą, tak? Tak, oczywiście. Zachowania ich. Przy takiej wysokości możemy już mówić o tym, że te niektóre zachowania ryb będą się utrzymywały na pewnych głębokościach, czyli będzie można tutaj też dodać taki aspekt edukacyjny w tym zbiorniku. No dobra, to jest to. Dużo tak, masz jakieś ryby ulubione, które tu będziesz miał, wiesz już? Jakie? Na pewno dartfisher. To jest coś, co robi robotę, to jest coś naprawdę kolorowego, prezentuje się... Bo u nas... Nematelotris. Tak, z tym takim długim płetwą pierwszym promieniem. Tak. Biało-pomarańczowa taka. Tak, jest. Bo są właśnie kilka gatunków. Właśnie, tak. Bo dartfish to jest nazwa ogólna. Mam jednego Helfrici, gdzie też docelowo tutaj przyjdzie. To jest ryba już, która ze mną jest jakiś kawałek czasu, więc... Ja Ci powiem z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o ryby. Ja miałem sporo małych ryb. Przez długi czas nie miałem pokolców. Miałem pterapogony, miałem wtedy jeszcze je hodowałem, miałem chromisów sporo, jakieś tam helmona miałem trochę wargaczy i muszę Ci powiedzieć, że te ryby zawsze były pochowane. I ja nie mogłem skumać czemu, dlaczego te ryby nie chcą wypłynąć. I one owszem wypływały do karmienia, wypływały, ale przy byle jakim ruchu to one się zawsze chowały i to akwarium tak do filmu często, jak próbowałem coś nagrać, często było puste. Do czasu, gdy wprowadziłem kilka pokolców. Co się zmieniło? I ja tak myślę troszeczkę, wiesz, jak to myślą ryby, tak mi się wydaje, że tak to myślą, bo się diametralnie zmieniło w momencie, gdy zachowanie ryb, gdy wprowadziłem pokolce. Przede wszystkim pokolce są z natury odważniejszymi rybami. Na takich rafach
zwykłych, mam na myśli, nie mówimy tutaj o gdzieś tam, gdzie przepływają wielkie ryby, tylko takich przybrzeżnych rafach, to po kolce w zasadzie rządzą. Jeżeli mamy sohala, czy mamy naso, czy mamy unicorn naso, czy mamy jakieś papugoryby i tak dalej, to są wielkie ryby, dorastają do 50-60 centymetrów. I to są ryby, które pływają bardzo aktywnie. Ja szybko zauważyłem, że tym małym rybkom, tym chromiskom, tym błazenkom, tym nawet antiasom, brakowało sygnału, że jest wszystko ok. Bo skoro nawet odważne ryby nie pływają, to my się lepiej schowajmy. W momencie, gdy wpuściłem po kolce zaczęły pływać przy przedniej szybie i nagle wszystkie ryby odważnie się pojawiły w akwarium. Efekt niesamowity. I jak wpływa zachowanie jednej ryby na zachowanie innej? Jeżeli ryba nie widzi innych ryb, tych odważniejszych, to się sama boi wypłynąć, bo myśli, że jest zagrożenie. Ciekawa teza, nigdy nie pomyślałem w ten sposób. Ale powiem Ci, 99% jestem pewien, że tak jest, ponieważ widzę, jak po kolce robią. Zresztą takiego kolegę mam, akwarystę z Anglii. On ma, w tej chwili to nie wiem, ale miał tam chyba 18 pokolców. Adam, tak. A gościliśmy go na live czacie. Tak. I u niego te pokolce robiły ogromną robotę, ponieważ ten efekt pływania tej ogromnej, nie ogromnej, to 18 ryb to nie jest aż taki ogrom, ale w akwarium w akwarium to jest ogrom i to naprawdę świetnie wygląda. Pomijam temat, czy akwarium jest w stanie biologicznie utrzymać taką ilość wielkich ryb, gdzie klocek jak spada, to może dno potłuc, ale to jest zupełnie inna sprawa. Jak się ma dobrą biologię, dobrą filtrację biologiczną, to być może się tak da. Także jakie jeszcze ryby? Po kolce jakieś będziesz trzymał? Na pewno. Myślę, że może w końcu powrócę do tematu Achillesa, bo to ryba, którą kiedyś miałem przez dłuższy czas, udało mi się ją utrzymać i chciałbym do tego wrócić. Marzy mi się taki tandem Gematum i Achilles. No Gematum też piękny. Tak, zobaczymy. Myślę, że tak to się właśnie zakończy. Co dalej? Jakieś mandaryny oczywiście standardowo, para pterapogonów, para błaznów, będą jakieś designerskie, jeszcze nie wiem co, myślę, że może jakaś ładna para stormów. Chciałbym jakąś malutką ławicę, może jakiś apogonów, coś w tym stylu. Apogonów, powiem Ci szczerze, że moja pierwsza wersja na akwarium, kiedy jeszcze chciałem akwarium takie miękko glonowo, makroglonowo i miałem chyba z 4 gatunki apogonów. To są przede wszystkim ryby, które nawet z budowy ciała, ze względu na wielkie oczy, to są ryby nokturnalne, bo wieczorne. One w dzień kiepsko je widać. To są ryby bardzo płochliwe i no ogólnie rzecz biorąc, ja się nimi nie cieszyłem, bo one zawsze gdzieś tam w ukryciu były. Nie znam za dużo takich, ale to taka moje doświadczenie, ławicowych ryb. Myślałem o chromisach, natomiast chromisy to są ryby ekstremalnie agresywne. Nie, chromisy nie. Jeżeli dojdą do tarła, to nie znam bardziej agresywnych garbików jak chromisy. Myślę, że te parasemy. Parasem mam dość tak. Ale parasemy nie, ja wiem, ale chromisy świetną robotę robią. Ale mówię Ci, że jeżeli dojdzie do tarła, to weź same samice. To nie znam bardziej agresywnych ryb. Ja mam teraz w swoim akwarium koralowym 2 pary garbików, właśnie parasemy. I obydwie pary mają tarło.
Non-stop praktycznie, one od roku czy półtora roku. No tak, to ci, którzy przychodzą do mnie do sklepu, wiedzą, że ciężko mi to powiedzieć, bo to aż mało kto by podejrzewał, ale jest ci, którzy znają bajkę Grizzly kontra Lemmingi, to dokładnie między nami jest taka walka. Ja jestem tym Grizzly, tam to są moje Lemmingi, ja nawet nie mogę włożyć ręki, żeby wyjąć korala albo zrobić zdjęcie cokolwiek, tam jest non-stop, jestem gryziony, więc garbików mam dość, a chromisy, kiedy mają tarło, to jest dramat. Wszystkie ryby są po prostu terroryzowane i to mówimy o dużych rybach, więc raz jedyny popełniłem taki błąd, że miałem chromisy właśnie takie większe statko i tam się wyodrębniła para i to było tak, że była jedna para tutaj i wszystkie ryby tak dosłownie stały praktycznie w bezruchu. To ciekawe, nie? Bo tak u ludzi nie ma. Mały jednak dostaje zawsze wciry, nie? Tak, ale garbiki też sobie nieźle dają radę. Te parasemy te też terroryści są po prostu, więc... Bo ja kiedyś widziałem taka dygresja przy nurkowaniu odnośnie, powiedzmy, garbików. Nurkowałem kiedyś, ja zawsze nurkuję, nawet w ciepłych wodach, nurkuję w długiej piance, właśnie ze względu na ryby, bo kiedyś widziałem nurka innego, który nurkował w krótkiej piance, pogryzionego przez garbiki. Miał takie jakby, no takie krwawe, tak. I to jest w ogóle nie do przewidzenia. Atakują tak zaciekle, że no... Nie jest to jakoś tam, powiedzmy, to jest bardzo nieprzyjemne, nie to, że to jakiś tam problem. Aczkolwiek w morzu, kiedy takie pogryzienia do krwi się zdarzają, można złapać jakąś infekcję i to może tam być... nie było do krwi, ale były ślady, takie siniaczki, takie krwiaczki małe były, ale nie to, że krew się na zewnątrz wydzielała. No dobra, to mamy ryby, mamy korale. Powiedz tutaj o cyrkulacji. Napędzać to akwarium będzie pompa Speedy 3 Royal Exclusive. Ile to ma tam na liczniku? 12 000, bodajże 10 000, z głowy ci tak nie powiem, natomiast to jest standardowa pompa taka... sterowana. Tak, sterowana. Cyrkulatory dam tutaj chyba lokówki takie od Maxpecta, żeby tutaj dość dobrze wiało. To nie jest długie akwarium, więc pewnie będzie jednak z przewagą Acropor, bo to jest coś, co mnie tak bardzo ostatnio kręci. Kilka eufylii takich no, to z mojej kolekcji, tak jak powiedziałem. Troszkę grzybków, trochę zantusów. Mam nadzieję, że uda mi się. Tak. Czyli robisz takie typowo wszystko mające. Wszystko mające, wszystko z górnej półki. Więc to wszystko, co udało mi się, tak jak mówię, przez... I na te powiedzmy 500 litrów tutaj z kawałkiem, to jaką cyrkulację planujesz? Myślę, że 2 lokówki wystarczą. No tak, nie będziesz miał dużo skały. Postaramy się tą skałę włożyć, tak żebyście jeszcze to zobaczyli. Tej skały rzeczywiście nie ma dużo, to będzie taka lekka konstrukcja, bardzo przewiewna, bo nie będzie ścian ze skały. One wszystkie w zasadzie są na nóżkach. Zrobiliśmy jeden mostek, taki łuk. Zaraz to zresztą zobaczycie. Natomiast rzeczywiście wtedy zaletą takiego rozwiązania jest to, że naprawdę nie trzeba dużo cyrkulacji dawać, ponieważ nie ma przeszkód, które hamują cyrkulację. Dużo skały, zwłaszcza takiej skały pełnej, no to jednak mocno osłabia cyrkulację. I to jest to też, co mówiliśmy przy jakimś tam odcinku, że fajnie jest kupić taką pompę, która ma sterowalną, najmniejszą, powiedzmy, najmniejszym ustawieniem jest wystarczające na puste, ponieważ jak korale rosną, no to rozrastają się i one stają się naturalną przeszkodą. Także dobra, zresztą 12 000 pompa, jak będzie chodziła na maksa, no nawet jeżeli uwzględnimy, że tu jest te 1,60 m, 1,70 m wysokości, to
no to widzę tutaj powrót jest spory. To te 12 tysięcy, nawet niech to będzie 8 tysięcy, jest dodatkowa sama cyrkulacja sama dla siebie, nie? Jasne, jasne. Tym bardziej, że sump jest tak ciekawie skonstruowany, że on też, tam woda dość wartko płynie, bo on jest podzielony na 2 sektory i on zawraca, jak zauważyłeś. Także cyrkulacja będzie dość spora w tym całym zestawie. U mnie też jest tak. Zresztą w sumpach Red Sea jest ogólnie też układ taki C. U. U. No tak, U, Okay. C, U. Ja jeszcze dodatkowo sobie dołożyłem taką przegrodę, wstawiłem, żeby ta droga tego, żeby to było bardziej U niż C. No dobra, to następny element, mamy cyrkulację tutaj. Ja wiem, że tak dzisiaj planować cyrkulację to jest, bo to zależy jak się to ustawi i wtedy będziesz sam kombinował. Ale powiedz teraz, czym tu będziesz świecił i dlaczego tak? Świecił będę 2 sztukami lamp Philipsa Coral Care. Dlaczego tak? Dlatego, że będzie tutaj w zasadzie możliwość porównania sobie wielu źródeł oświetlenia, czyli będą Orfeki, będą Maxspekty, będą Radiony. Ale to jak? To będziesz zmieniał, czy? Nie, mówimy ogólnie, o całości w firmie, tak? Więc te lampy znam, mam o nich dość dobrą opinię, nigdy sam ich nie używałem. I to na podstawie czego opinia? Byłem w kilku miejscach, gdzie nawet niedawno byłem w Danii, w takiej hodowli korali i mają dość duże zaplecze, właśnie takie hodowlane, koralowe i używają tam częściowo lamp Orfeka, częściowo lamp Coral Care i wiele innych osób, które znam, które używają tego typu oświetlenia, które używały wcześniej innych form oświetlenia, chwalą sobie to, chwalą przyrosty, a tak jak powiedziałem, to akwarium będzie z przewagą Acropor i to Acropor takich, na których bardzo mi zależy, które właśnie mam swoje, które chciałbym hodować, chciałbym się cieszyć przyrostami i stąd właśnie padła decyzja na te. To będą LEDy ogólnie. Tak, to będą LEDy. O świetlówkach w ogóle myślisz? Mam kilka lamp świetlówkowych i kilka akwariów, które być może założę po to, żeby samemu potestować, bo ja nie miałem ze świetlówkami wiele do czynienia. No, ja zacząłem z tą akwarystyką morską gdzieś koło 2014 roku. Wcześniej byłem akwarystą słodkowodnym i tak naprawdę to już zacząłem przy LEDach. Więc to już był ten czas, kiedy te świetlówki zaczynały troszeczkę oddawać pola LEDom, a ja wspominałem, że zajmowałem się elektroniką. Wtedy to były czasy studenckie, kiedy ja, jak każdy albo większość studentów, nie miałem tyle pieniędzy, żeby wyrzucić na nową lampę kilka tysięcy. Kiedyś to dla mnie było absurdalne kwoty. I sam robiłeś? I sam robiłem po prostu, stąd mi LEDy były łatwiejsze. Mało, wiesz, miałem dzieci, więc bałem się też tego wysokiego napięcia, które było, bo zdarzyło mi się, że jeden z moich synów wrzucił lampę do akwarium. I w przysłonej wodzie bałem się konsekwencji takiego. Przy dzieciach trzeba po prostu przewidywać pewne rzeczy w przyszłość i to chyba był taki główny czynnik, dlaczego te LEDy jakoś tak mi podpasowały. Mam 2 lampy świetlówkowe i myślę, że użyję je w późniejszym czasie, to znaczy się postawię po prostu dodatkowy zbiornik specjalnie pod świetlówki, żeby samemu się przekonać. Bardzo będę ciekaw Twoich wniosków. Ja to w ogóle myślę, że to będę częściej przyjeżdżał, bo to jest naprawdę interesująco przyszłość brzmi tego miejsca. Dobra, teraz powiedz mi o filtracji. Sam zbiornik
mam taki pomysł, żeby prowadzić, on był już, ten zbiornik już w ogóle był odpalony, żeby było jasne. I ten zbiornik chcę prowadzić tak, jak poprzednio był prowadzony, bez odpieniacza. Jak zauważyłeś, ten sump jest dość duży, ale tam tak naprawdę może jest miejsce przewidziane na odpieniacz, natomiast tam było dość sporo skały i był taki twór w postaci takich 2 reaktorów, który służył jako filtracja biologiczna. Takich reaktorów pionowych, akrylowych. Ale reaktor, co tam było? Tam były kulki Max Specta na specjalnej pompie. To akwarium bardzo ładnie chodziło. Natomiast nie zapieram się. Jest miejsce, być może finalnie... Nie jesteś wrogiem odpieniaczy? Absolutnie nie. Absolutnie nie. I nie zaklinam się, że tutaj nie będzie. Na początek nie będzie, a zobaczymy, co będzie w międzyczasie. Więc jako filtracja główna to będzie właśnie ten taki 2 cylindry reaktora napędzane przez osobną pompę, dość wartka, dość szybki przepływ wody, bo tam ta pompa ma bodajże 3000 litrów na godzinę, więc rozkładając na te 2 reaktory, dość szybko tam ta woda jest przepompowywana, ale robiło to dobrą robotę w tym akwarium, więc to samo chcę zachować. Ten filtr cały czas jest w tym momencie umieszczony w moim głównym zbiorniku, jeszcze w starym miejscu, żeby nie zabić biologii. I on tak przyjedzie w kontenerze z pompą, żeby był gotowy. Tak. Mam nadzieję, że uda mi się to będziemy musiał też zakarmić jakoś te bakterie, bo na czystej wodzie to tam nie będzie za bardzo. Tak, najpierw myślę, że puszczę po prostu kilka ryb tutaj ze swojej, że tak powiem, kolekcji, żeby coś tam jednak tą biologię napędzało. Dobra, a jeszcze powiedz, bo nie będzie odpieniacza, będą kulki, ale masz tutaj 2 roller maty. Tak, są 2 roller maty, taki nietypowe rozwiązanie, dlatego że roller mat jest na głównym spływie i na tym pomocniczym, który służy jakby do ustawiania wysokości słupa wody. Coś jeszcze z filtracji? Będzie po prostu tam dość sporo, myślę. A w ogóle jakąś wódkę lejesz, jakiś węgiel lejesz? Tak, czasami to wiesz, w zależności od potrzeb. Na razie na początek to jeszcze nie sądzę, żeby cokolwiek było potrzeba. Później myślę, że z czasem tak. To teraz porozmawiajmy o parametrach. Zasolenie docelowe? 1,025, uniwersalne takie. 1,025 i wszędzie byś miał tak samo, żeby można było łatwo przekładać. Wszędzie dokładnie tak samo i wszędzie jednakowa sól po to, żeby ułatwić sobie życie, ułatwić sobie pracę i przenoszenie korali pomiędzy systemami. Drugi najważniejszy, powiedzmy, parametr pH niech będzie. Ile to jest dla Ciebie optymalne? 8,3 i powyżej. 8,3 i powyżej. Tak. Jak tutaj chcesz utrzymać 8,3 i powyżej? Bo to nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo, ale powiem Ci, że w moim głównym systemie, ja teraz sprawdzę, ile to jest w tym momencie, udaje mi się utrzymać dość 8,53 mam. No tak, a w nocy? W nocy są jakieś wahnięcia, natomiast wspomagam się czasami po prostu odpieniaczem, nie odpieniaczem, tylko ozonatorem, to też troszeczkę... Ozonator nie natlenia. Jak nie natlenia? Ale pH mi wzrasta przy tym, przy ozonatorze. No dobra. No. Ja nie zauważyłem tej relacji. Powiem Ci, że odkąd zacząłem używać ozon, ogólnie pH wzrósł w zbiorniku. Ogólnie. Ale to może inaczej, może jakby efektem mniej organiki, w związku z tym mniej kiśnięcia. Być może to właśnie o tym mówimy. W gnilnych jest mniej. Być może o tym mówimy, właśnie, ale tendencja jest taka, że przestałem mieć problemy, bo ja zawsze miałem to pH gdzieś na granicy tak 7,9, 8 to rzadkość była, to było naprawdę i odkąd zacząłem używać ozonatora, to powoli, cały czas tak mi systematycznie rosło i
Ostatnio, jak pamiętam, 8.3 już byłem szczęśliwy, a jeszcze niedawno z Grześkiem Dyzmą ciężko było podnieść ponad te 8.3. Pamiętam, był taki okres, że około stycznia chyba właśnie było tak 8.2, 8. Zimowe okresy są, zimowy okres to jest niskie pH Tak. w akwarium. I teraz patrzę właśnie, sam się dziwiłem, że 8, bo No ja też mam, jakbym teraz wyjął, tylko że komórka nagrywa, więc nie mogę pokazać, ale też będę miał około 8,5 teraz. No. Znaczy to jest takie moje górne, do 8 powiedzmy 10-12 spada w nocy, nie? KH. KH będę utrzymywał też w zasadzie, starał się utrzymać w zasadzie wszędzie podobne. Nie wiem jak to, powiem szczerze, że nie znam tutaj akurat, w tym akwarium, system, który będzie zarządzał i będzie Reef Factory. Wiem, że to jest zaskoczenie dla wielu osób i pewnie wszyscy się dziwią, ale akurat na swoim takim displayowym akwarium, jeżeli nic się nie zmieni, to będzie to. Byłeś zadowolony do tej pory? Nie byłem, jeszcze nie próbowałem. Aha, nie Dam byłeś, im to po prostu- szansę. Aha, rozumiem. Bo No do tej dobrze. pory używam Apexa i z Apexa jestem zadowolony. Nie jest to idealny system, ale ma swoje wady, ale jest, jak do tej pory nie znam niczego innego. Na głównym systemie, na 2 akwariach będzie, bo one będą sprzężone, będzie ten Mastertronic? Mastertronic, Alcatronic i Dosetronic. Ja mam 2 z tego, także jestem bardzo zadowolony. Właśnie, więc ja myślę, że uda mi się to KH utrzymywać w miarę stałe, tak samo między zbiornikami, czyli będzie oscylował wokół 8 i też po to właśnie, żeby łatwiej było Czyli przenosić. około 8 to jest Tak. twoja Około 8 uważam, że to jest... wapń? Wapń staram się zawsze mieć w górnej granicy, czyli około 420, tak mniej więcej. Magnes? Magnes Nie uwielbiam, magnes uwielbiam, kiedy jest około 1500. Aha, aż tak wysoko. Aż tak wysoko mam najlepsze doświadczenia z takim jakby, z takim poziomem. Nie dozuję, tak jak powiedziałem, magnezu, natomiast tutaj pewnie będzie inna sytuacja. Tutaj też pompy dozujące będą. Czyli ogólnie to będzie baling, tak? Tak, jak wszędzie, bo generalnie mógłbym zastosować na tych 2 akwariach reaktor, ale Ja bym robił ten sam system. właśnie chciałem powiedzieć, ale to jest ten plus, o którym chciałem wspomnieć, że jeżeli będę miał balinga jednej firmy, jedne proporcje, to te parametry i przejścia korali pomiędzy systemami będzie mi po prostu rozsądniej łatwiej utrzymać. A 2, że rozrabiasz jeden baling, nie 3-4 różne, także jakby z lenistwa, czy z chęci ułatwiania sobie pracy, może nie lenistwa, będzie to baling na całości. Rozumiem. Potas? Przyznam Ci szczerze, że nawet nie badam, dlatego że wspominaliśmy już o tym, że podmiany u mnie są tak duże, że ja wysyłam testy ICP co jakieś 2 miesiące profilaktycznie i tam niewiele się zmienia na tych testach ICP, czyli znaczy to, że ten wolumen podmian wody jest na tyle duży, że uzupełnia mi konsumpcję. Tu też będą takie podmiany? Tu nie będzie tyle masy koralowej przede wszystkim. Tu będą perełki, które są jakimiś tam poszczególnymi koralami. Ja tutaj nie mam ciśnienia czy ambicji, żeby od razu ten zbiornik był porośnięty nie wiadomo czym. Tu będzie kilka ofylii, będzie kilka akan, będzie może kilkanaście akropor i liczę na to, że właśnie te lampy Philipsa, które naprawdę widziałem, czy słyszałem opinie i powodują mocne przyrosty, dość intensywne przyrosty, spowoduje też, że za kilka miesięcy to akwarium samo jakby zacznie się prezentować. Temat kolejny. No tych parametrów to tam jeszcze mogło być wiele, ale to już jak potasu nie badasz, to pewnie strontu też nie. Dokładnie tak. Zgadza się. Ale mam za to pytanie o dojrzewanie. Czego się spodziewasz i
Co planujesz z tym robić? Czy jesteś zwolennikiem, że to jest choroba wieku dziecięcego i trzeba to przejść? Myślę, że dojrzewanie nie będzie tutaj długie, nie będzie burzliwe, bo nie będzie też żadnych naturalnych, żywych komponentów, które byłyby w stanie się dekomponować i powodować wyrzuty te takie organiki, więc raczej dojrzewanie szybkie, nowoczesnymi metodami i to akwarium ma wyglądać, reprezentować się ładnie od początku. Trzymam kciuki. No dobra, to chyba przeszliśmy przez podstawy tego akwarium. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że następnym razem już tutaj szczęka mi opadnie, jak będę. Wróciliśmy po przerwie, to już jest w zasadzie stabilne. To kleiliśmy, ja wiem, dobrą godzinę temu, półtorej, więc to jeszcze, pewnie już się trzyma, ale wiecie, ten klej wygląda może na twardy i dzwoni pod paznokciem, ale bałbym się to jeszcze tego ruszać. Natomiast co ja bym chciał teraz Wam pokazać, to, że zwróćcie uwagę tutaj, panie kamerzysto, zwróćcie uwagę tutaj, ten koral, nie koral, tylko ta noga jest na takim szpicu. Dosłownie wygląda to mniej więcej w ten sposób. To jest ciężkie na tyle, że to waży, powiedzmy, w wodzie będzie ważyło z 8-10 kg. Na powierzchni pewnie jeszcze więcej. I każdy taki punktowy nacisk może spowodować uszkodzenie dna. I chcemy tego uniknąć, więc pokażę Wam, jak ja to robię, żeby rozłożyć, uniknąć tej sytuacji, kiedy punktowo duży ciężar będzie na szybę położony. Do tego kawałki, będę potrzebował kawałki jakiegoś sztywnego, płaskiego plastiku, materiału. Tu jest jakaś stara od lampy obudowa, czy coś połamana. I teraz będzie to działało w ten sposób, że ja z tego samego kleju zrobię takie gęste, no jakby placki, no. Podniosę to, podłożę i postawię na tym. To się wklei, to się przyczepi do nóżki. Oczywiście tam się wciśnie w te jakieś tam pory i tak już zostanie. I potem to łatwo odejdzie, bo to jest gładziutkie, płaskie. Także tak to będzie wyglądało. I robię to w ten sposób, że po prostu nakładam takie coś, takie coś i podkładam ostrożnie pod jedną, drugą i trzecią nogę. Dobra, to jest, tamtego nie będziemy teraz ruszali. Ja muszę przyznać tutaj, że po tym poznać prawdziwego fachowca, że się nie ubrudził. Zobaczcie, Bartek jest cały na jasno, pracuje z tym klejem, ale nigdzie nie ma nawet plamki. Oj tam, oj tam. Dobra, wracamy za chwilę. Będziemy zdejmować teraz to. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Płytki odchodzą bardzo gładko. I zobaczcie pod spodem, jak to jest gładziutkie. I teraz można to stawiać na szkle bez problemu i jest stabilne ultra. To samo robimy tutaj. Tu jest prościutko, bo tu są tylko dwa. Tu samo odeszło. Zobaczcie. O, się posypał pies. Zobaczcie, jak aż się można przeglądać, jak lusterko. Nie? I teraz coś takiego
stawiamy ultra, no, to jest papier, także rozmoczony, gąbka pod spodem, także to się ale ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo stabilne. To jest nasze ostatnie dzieło. Ja wezmę nożyczki, rozetnę ten komisyjnie. Ciach! Trochę poprzyklejane. Tam się trochę zapało klejem. No, nie zawsze to będzie potrzebne, ale już wiecie, że... I zobaczcie, ile to Witku robiliśmy? 2 godziny, 3 godziny temu? W zasadzie już można stawiać do wody. Tutaj jeszcze zrobimy tylko takie nóżki i to w zasadzie idzie do akwarium. A nie, bo mamy jeszcze tutaj takie pojedyncze. Przykleimy gdzieś do tego pieska, zrobimy ogonek, bo Witek stwierdził, że to jest, przypomina pieska. Tu będzie dał, tu jakąś głowę zrobimy. No. Witamy ponownie. To jest chyba nasze ostatnie wejście dzisiaj. Jest godzina 22, także mamy bardzo długi dzień. Byliśmy w górach, byliśmy w Czechach, nie w Czechosłowacji, tylko w Czechach. Obiecałem Witkowi, że zrobimy tą skałę, że włożymy tą skałę. Jeszcze jutro coś może pokombinujemy, może jutro wodę nalejemy. Natomiast teraz chcemy Wam pokazać, jak włożymy tą skałę. Jak widzicie, to akwarium ma 2 przezroczyste strony i 2 czarne. Oczywistym jest to, że z tamtej strony, co Witek stoi, i od tyłu, nikt tego akwarium nie będzie oglądał. Oglądać można akwarium tylko stąd i od frontu. Próbuję to położyć sam. O, to jest bardzo głęboko, ale... Dobra, to ja dajesz sobie radę, to ja... Jest ok. Jest chyba ok. Kurde, no wygląda jak u mnie. To daj drugą. To się bardzo mocno trzyma już. To jest już naprawdę... może tak rozteguj ten piasek, ten... Opa. Zaczepiłem się. Mamy... Ty, no kurde. Mamy tak. Wyjedź z tym i popatrz, zejdź z tym, wyjedziemy z tym, tak żeby popatrzeć, bo to jest chyba nie w ten sposób. Ale to będzie... Odjedźmy może w tą stronę. Myślę, że nie wygląda to źle. To wygląda, chłopie, zaje fajnie. Ty no, powiem Ci szczerze, że gdybym nie wiedział, że to ja robiłem, to bym powiedział, że ktoś się zna na robocie. Fajnie wygląda, bardzo fajnie. Zobaczcie, tak stąd. Trochę mało piasku rzeczywiście jeszcze. Ale dosypać możesz. Tak. Wygląda już zacnie, już mnie cieszy. No, fajna robota. Jak to mówił mój wujek, wykonaliśmy kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Środkowa półka jest stąd niewidoczna, to fakt. Ale też nie złamaliśmy troszeczkę tak. No, ta środkowa półka sama może nie jest widoczna, natomiast... A nie chcesz spróbować dać tej półki z brzegu tu? Ale to już będzie zbyt takie poukładane. No możemy spróbować przestawić to. Nie Póki jest... nie ma wody. Jasne, no możemy spróbować. Dobra. Tylko wiesz co, nie wiem, czy to nie trzeba robić na 2 ręce, to znaczy się... Zobaczymy tak, przestawimy to na przód. Opa. Wtedy dość dużo światła. Ale stąd uważam, wygląda świetnie. Stąd uważam, wygląda świetnie. Każdy, kto z tej strony wchodzi, widzi
3 poziomy, świetnie to się ustawia. Nie wiem, jak to wygląda stąd. No, też wygląda dobrze. No nie, no też dobrze wygląda. I zobaczcie, jaka jest fajna sprawa. Konstrukcja jest bardzo lekka, optycznie znaczy się, bo nie wagowo, ale optycznie jest bardzo lekka. Nie ma ścian ze skały, które hamują cyrkulację. Woda przepływa tędy, woda przepływa tamtędy. Zobaczcie, to wszystko jest uniesione. Zresztą ja mówiłem o tym, o tworzeniu skały tak w ten sposób, żeby jak najmniej zajmowała, zasłaniała piasek. Ponieważ pod skałą, jeżeli zrobimy dużą powierzchnię skały, która przykrywa piasek, to pod piaskiem robi się martwe strefy. Nie ma powietrza w ogóle, cyrkulacji nie ma w ogóle. Woda stoi i gnije. Detrytus, tak, i to zaczynają się robić problemy. Zbiera się Ruszcie taką skałę potem, niech ten cały syf organiczny, taki na wpół beztlenowy, siarczki, merkaptany i inne, nie wiem, co tam jeszcze może być, nie wiem, czy merkaptany akurat są w wodzie, ale ruszenie skały wtedy może powodować problemy z akwarium. No dobra, Witku, ja myślę, że i tutaj w ogóle świetnie będą ryby miały miejsce na... Jest sporo kryjówek, jest wbrew pozorom naprawdę fajne ułożenie skały, jest dość dużo przestrzeni do pływania, ale jest sporo miejsc, gdzie ryby mogą się schować, mogą się ukryć. Bo ryby też... bo ryby też nie muszą... Ospanie to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest w ciągu dnia. One też bardzo często lubią mieszkać, przesiadywać pod nawisami. Bezpieczne miejsca, po tak. prostu. Tam, gdzie czują się bezpieczne. Tak. I tych nawisów tutaj skalnych no jest naprawdę sporo. Z góry to wygląda tak. No ale z góry tego nikt nie będzie oglądał, tu zresztą będą lampy. No dobra, Witku, plan dzisiaj jeszcze coś robimy? Może ze 2 piwa? Dobra, ale jutro zalewamy. Jutro zalewamy. Na sucho nie wyjeżdżam. Mamy solankę gotową, niech ona się jeszcze przemieli 1 dobę i możemy spokojnie zalewać. No dobra, dziękujemy za dziś. Dzisiaj był naprawdę świetny dzień. Jak widzicie, zakładanie nowego akwarium oznacza często rozwiązywanie niespodziewanych problemów. W tym wypadku pompa, którą Witek przewidział do napełniania akwarium, nie mieściła się do zbiornika z solanką, w związku z tym musiał improwizować i obciąć podstawę. Nie kupujcie takich węży. To jest kiepski wąż. Woda naprzód. No i co, moja wizyta u Witka dobiega końca. Zaraz jedziemy na lotnisko. Akwarium w zasadzie zalane. Brakuje tutaj 5 cm, żeby się przelało, no i jakieś 100 litrów do sumpa, żeby zamknąć obieg. Woda już się zbiera. Tak, nowa woda się zbiera. Okazało się, że się trochę przeliczyliśmy. Zawsze to jest problem z obliczeniem wody netto w akwarium. Ale to są takie grube rury, że w tych rurach to jest 20 litrów wody stoi. Witku, jaki jest plan teraz na to? Co dalej tu będziesz robił? Wieczorem, kiedy woda zbierze się, zasolę i woda się przemieli, doleję do końca. I chcę dzisiaj to akwarium uruchomić, zalać bakteriami, żeby po prostu już woda dojrzewała. I już zamknąć obieg, żeby pracowała. Tak. Zobaczyć, jak to tutaj będzie w
tych ciągu kilku dni, jak się ukształtuje temperatura, żeby włączyć ewentualnie ogrzewanie. A jak ze światłem? Kiedy ze światłem będziesz walczył tutaj? Myślę, że w przeciągu najbliższych 2 dni będę chciał uruchomić światło. Nie wiem, czy będę oświetlał docelowo, bo tu na razie nic nie ma takim światłem, jak to powinno być, w sensie taką ilością. Żeby dojrzewanie. Tak, ale uruchomię po prostu, żeby coś było. Myślę, że w poniedziałek już powinny tutaj być chociażby para ryb, żeby cieszyła oko, jakaś para. Żeby tak, waliła klocki. Dokładnie. Tak, do cyklu azotowego amoniak musi być, także. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo widać, że ta woda jest tutaj lekko mętna. To jest wina piasku. Tak? To nie jest Zakwit. żaden zakwit. Jest No nie ma z czego ten zakwit tu być, to prawda. Tak, ale powiedz, masz na to jakiś plan, czy... Obydwa rollermaty, które są w sumpie, dam po prostu na pełną moc czyli znaczy obieg puszczę na obydwa rollermaty i myślę, że ta woda powinna się sklarować w przeciągu doby. No super, mam nadzieję, że jesteś zadowolony tutaj z tego, pewnie sobie tam jeszcze jakoś to poustawiasz. I co? I widzimy się za 3 tygodnie u mnie, tak? Witek kupił już bilety, albo obiecał, że kupi. I za 3 tygodnie jest u mnie, także będzie pewnie jakiś update, przywieziesz zdjęcia z tego, filmik i z tego, jak się tutaj ten sklep rozwija, i tam też coś nagramy, także będziecie mieli na bieżąco informacje tego, jak ten sklep tutaj na Dolnym Śląsku się rozwija. Tymczasem dzięki za wizytę, dzięki za pomoc, to naprawdę to była nieoceniona pomoc i oczekuję, że będziesz tutaj u mnie po prostu nocował. częściej. Zobaczymy, co się da zrobić. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w następny poniedziałek. Cześć. Do usłyszenia. Cześć Witka, właśnie wszedłem do domu, dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że wszystko ok. No, jak lot, nie trzęsło za bardzo? Nie, luz, wszystko na czas, wszystko bez problemów. Jak tam akwarium, zamknąłeś obieg? Tak, dolałem wodę, skorygowałem zasolenie, podłączyłem pompę, wszystko się kręci, woda zaczyna się już klarować, a ja dalej uzbrajam akwarium w sprzęty, czyli termometr, jakąś grzałkę i tak dalej. Rozumiem. Super, słuchaj, lecę do wyra, bo naprawdę mieliśmy parę intensywnych dni, także dzięki za zaproszenie, dzięki za wszystko, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Ja Ci również dziękuję, cześć, spoczywaj, hej.